Ranking wszystkich postaci w Plants vs Zombies Garden Warfare 2. W naszej ukochanej grze jest 15 klas postaci i je dzisiaj wszystkie ocenimy. Zapraszam do oglądania i przypominam, że to jest tylko moja opinia. Miejsce 15. Moja znienawidzona postać, czyli All-Star. Pozdrawiam widzów, co oglądali tier listę zombie. Gwiazda sportu jest tankiem z takim pseudo-miniganem. Jego najlepszą cechą zdecydowanie są jego abilitki, ale zarazem jest to jego największa słabość. Gdy All-Star zostaje bez abilitek, bardzo łatwo jest go pokonać. Może mieć dobre HP i obrażenia, ale niestety mobilność ma tragiczną. Też celownik ma jakiś dziwny, zobaczcie sami. Dobre w Garden Warfare 2 jest to, że postaci są mniej więcej zbilansowane. I nawet All-Star na ostatnim miejscu wcale nie jest taką złą postacią. A tak naprawdę ta postać to gówno. Postać nie jest zła, po prostu nie gra mi się nią najprzyjemniej. I nigdy z własnej woli tej postaci nawet nie wybieram. 14 miejsce ląduje dla nieszczęsnej Róży. Granie tą postacią bez ulepszenia celowania jest gorsze niż sranie w kiblu szkolnym. Ale naprawdę jej pociski są wolniejsze niż kurna samochód z PRL-u twojego sąsiada. Jedynie co ją broni przed ostatnim 15 miejscem jest to, że ma kilka dobrych wariantów, którymi naprawdę można fajnie pograć. Podobnie jak u All-Stara, Róża bez swoich umiejętności jest dosyć średnią postacią. Szybkostrzelność, a bardziej wolnostrzelność oraz mała ilość HP robią swoje. Ta postać to jest taki bardziej support, więc dlatego miejsce 14. Ale z upgrade'em celowania, który odblokowujesz chyba jak masz specjalistę, ta postać jest całkiem spoko. Ogólnie cała klasa. No i zamienia w kozy, to jest dodatkowy plusik. Przechodzimy do miejsca 13. Na nim uklasowuje się pomarańcza, która założyła okulary przeciwsłoneczne, czyli cytryn. Nie wiem, czy oni jakiegoś fuck-upa w tłumaczeniu zrobili, że pomarańcze nazwali od cytryny, ale zignorujmy to. Cytryn strzela laserem, który z daleka zadaje słaby damage, ale z bliska jest już on dosyć duży. Żeby cytryn mógł się dostać bliżej przeciwnika i użyć lasera, ma bardzo fajną zdolność. Jest to kulka. Dzięki kulce masz poczucie, kto ma szajto w 2007 Dzięki tej zdolności cytryn zyskuje bardzo dużo, bo jest bardziej mobilną postacią. A kiedy już dostanie się na blisko do przeciwnika, używa pozostałych swoich zdolności, żeby wygrać walkę. Czyli tarczy, która dodaje mu pełno defensywy, no i ogłuszenia. Jedyny cytryn jaki gram jest to żelazny, bo za bardzo nie lubię laserów. Ale ta postać wcale nie jest taka zła. Numer 12 zajmuje. Przepraszam, że musieliście to zobaczyć. A więc inżynier jest to postać, która po prostu strzela wolno, ale zadaje trochę więcej obrażeń. Ja osobiście czasami lubię nim pograć, bo jest to ciekawa i niedoceniana postać. Większość jego wariantów jest tak jakby do dupy, ale jest kilka naprawdę dobrych. W dzisiejszym odcinku każda postać miała dobre abilitki. Podczas używania wieżyczki inżynier dostaje o wiele większą defensywę przed pociskami. I naprawdę, jak się ułożysz w dobrym miejscu i jeszcze masz farta, to z 5 roślin idzie zabić jedną wieżyczką. W dodatku jeszcze masz młot pneumatyczny, dzięki któremu jesteś wciul szybki i potrącasz rośliny, oraz ogłuszenie, które jest zarąbiste po prostu. Niestety, jak w większości zombiaków, on jest bezbronny, kiedy Pishuter go zaatakuje, więc polecam trzymać się na średni dystans. Numer 11 może kontrowersyjnie, ale wędruje dla Torchwooda. Ja wiem, że on ma 300 HP. Ja wiem, że on strzela szybko jak All-Star, że ma obrażenia zarąbiste, że ma niesamowite abilitki, ale po prostu jak grasz multiplayer, to nikt nie gra Torchwoodem. Jak będzie chociaż jeden Torchwood, to on dostaje 20 ZPG-ów w mordę. Po prostu on ma ogromne hitboxy. Może mieć 300 HP, ale patrzcie jak szybko mu zjeżdża, kiedy 5 zombiaków w niego strzela. Ja w większości gram w przejmowanie terenu i to nie jest tryb pod Torchwooda. Najlepszy pod niego Steam Vanquish, którego nie gram, więc daję go po prostu na miejsce 11. Mimo tego jest naprawdę dobry. Ziomek potrafi przyjąć ZPG na mordę. Ma naprawdę zarąbiste zdolności, ale na daleki dystans jest klockiem. I ma taki celownik, że trochę ciężko trafić. A pod jedynką ma zarąbistą zdolność, bo potrafi spalić każdego zombiaka w grze w jakieś 5 sekund, więc to jest plusik. Okrutne żarty z tym paleniem się tworzą w głowie, ale sobie pozwolę ich nie mówić. Number 10 is Sunflower. Niby jest supportem, który tylko leczy, ale jest jednak o wiele lepsza. Bo ma jakiś wciul szybki karabin ze swojej mordy. I broken abilitkę lasera, który jest zarąbisty. W słonecznikach lubię to, że mają bardzo dużo amunicji. Ale niestety też spieprzony celownik, który na daleko jest tak trochę średni. Więc zalecam się trzymać na bliski albo średni dystans. Dużą przewagą słonecznika jest to, że potrafi się uleczyć swoją umiejętnością oraz leczyć swoich innych kolegów. Słonecznik ma bardzo dobrych kilka wariantów, więc miejsce 10 dla niego. Miejsce 9 zajmuje Mini Mike.
Mini Mike jest to postać, która ma bardzo małe hitboxy, dobry damage i fajną mobilność. Jest bardziej przeznaczony na bliskie dystanse, na średnie może, ale najlepiej na blisko. Bardzo przydatna jest jego abilitka spod numeru 1, bo masz taki fajny granat, dzięki któremu rośliny są bezbronne. Imp ma też taki fajny jetpack, dzięki któremu można sobie poskakać. Uważam, że to spoko jest. Nie wiedziałem za bardzo, czy dać słonecznika na 9 czy impa, ale zaważył ten zgredek. Imp ma również mecha, no i to się wydaje OP, no ale jak wcześniej mówiłem, duże hitboxy powodują, że dużo osób was będzie targetowało. Więc najlepiej używać mecha w zamkniętej przestrzeni lub kiedy jest mało roślin wokół ciebie. A ta trzecia zdolność to totalne gówno, nie używajcie tego nigdy. Na 8. miejscu znajduje się wasz ukochany Glonoid Chomper. Nie wiem czemu według większości on jest najgorszą klasą w Garden Warfare 2, ale według mnie jest dosyć spoko. Szczególnie te dwa warianty, które kierują całą klasę. Chyba wszyscy wiemy jak działa Chomper, ale dla pewności po prostu podchodzisz i gryziesz zombiaka. Wow, cała filozofia. Niesamowite. Dużo zombiaków go kontruje, ale on również kontruje trochę zombiaków. Na przykład jak kapitan pirat ustawi swoje działko, albo inżynier ustawi swoje działko, to kolczatką może je zniszczyć i go zjeść. Lubię Chompery za to, że mają unikalny gameplay, ale czasami naprawdę można się zdenerwować przez to, że ta postać czasami potrafi być wielką amebą umysłową. Ja też czerpię bardzo dużą satysfakcję jak gram Chomperem, bo bardzo łatwo zdenerwować graczy i niektórzy bardzo się potrafią zdenerwować przez niego. I to w nim uwielbiam. Kolejne miejsce 7 zajmuje bohater z Czarnobyla. Jest tak jakby odpowiednikiem Chompera po stronie zombie, tylko że tym razem masz pięści zamiast ząbków. Ale całe szczęście bardzo się różni, bo Super Brain zamiast na przykład Boroła, którym zakopujesz się pod ziemię, ma super kopniaki. Oprócz super kopniaków ma jakiś wpizdu za meteoryt. Jego druga zdolność jest dosyć słaba, więc ja jej używam tylko do uciekania. Nic wielkiego. Super Brain znajduje się tak wysoko głównie dzięki jego dwóm legendarnym wariantom. Toxic Brainowi i Party Brainowi. Przyjemna klasa do pogrania. Polecam każdemu. Numerek 6 to jest Koza z Goat Simulator. Jest to kolejna postać, która pomimo tego, że jest supportem, dobrze radzi sobie sama w sobie. Koza ma praktycznie taki sam laser jak Słonecznik, tylko zamiast leczenia służy on do boostowania swoich kolegów. Koza ma też super szybkość, którą może zaradzić inne zombiaki oraz dowalony, wielki laser śmierci, którego podczas może się ruszać. Główny atak też jest bardzo fajny, bo Koza ma nawet spoko celownik na średni i bliski dystans. Mega przyjemna postać do pogrania i bardzo ją lubię. Ale co do cholery robi Koza w zombiakach? Dyskwalifikacja! Wracaj do Goat Simulator, abominacjo. Ja moje filmy nie mają sensu. Na miejscu 5 uklasowuje się żołnierz. Z czego co wiem, to jest w większości faworyt, lecz ja go za bardzo nie lubię. Nie wiem czemu, ja po prostu chyba aima nie mam. Po prostu jego rozstrzał w pociskach mnie czasami denerwuje, bo gdzieś celuję, a to leci w inną stronę. Więc bardziej bym polecał używać tej klasy na jakieś średnie lub bliskie dystanse, bo z daleka ciężko trafić. Ale całe szczęście są takie warianty jak na przykład Super Commando, którym celowanie jest giga proste. Bardzo dużo ludzi nie gra i rozumiem czemu nie gracie, ale mi po prostu nie siada. Niektóre warianty są mega spoko, ale w większości nie lubię. Mimo tego ma 5 miejsce, więc jest dosyć wysoko w moim rankingu. Zbliżamy się do podium. Miejsce 4 zajmuje wściekły naukowiec z Pinczowa. Jest jak Sunflower, czyli lecząca postać, ale po stronie zombie. Ma 2 teleportacje i bije 70 obrażeń z bliska. Widzicie to, co to ma być? 2 strzały z bliska i P-shooter leży. Śpi sobie. Drzemkę ma. Jako postać lecząca oczywiście musi mieć leczący laser, ewentualnie stację do leczenia. Może też mieć wybuchające granaty i według mnie naukowo jest to jedna z lepszych klas w Plants vs Zombies GW2. Uwielbiam ją przez ten wysoki damage i przez to, że możesz się teleportować do kogo tam chcesz. Na podium 3 miejsce zajmuje Pirat. Jest to snajper po stronie zombie, ale sprawdzi się zarówno na bliskiej odległości, dalekiej i średniej. To mega uniwersalna postać, bo z daleka strzela snajperką, a z bliska strzela takim śmiesznym shotgunem. A dzięki jego umiejętnościom potrafi zmienić się w drona. Jesteś dosłownie papugą, która sobie lata po niebie. Papuga ma dosyć mało HP, ale również ma małe hitboxy. Niektóre postacie nawet nie potrafią jej trafić, a sama papuga robi duży damage i wysadza bomby. Pamiętaj, żeby robić uniki, bo jeśli ich nie robisz, to bardzo łatwo jest ciebie trafić. Kolejną OP zdolnością pirata jest to, że w każdej chwili może sobie wyjąć działo i pieprząć ci 50 damage za jeden trafiony pocisk. W dodatku wtedy ma jeszcze bardzo dobrą defensywę i ciężko jest go w ogóle zabić. Propos defensywy, to defensywę jeszcze lepszą ma w beczce. Jak pirat siedzi w beczce, to dosłownie nic go nie zabije. A beczka polega na tym, że po jakimś czasie po prostu wybuchasz i zabijasz przeciwników wokół siebie. Mój ulubiony zombiak, mega fan postać, polecam każdemu. Drugie miejsce zajmuje Kukuryc. Jest on jak żołnierz, tylko po stronie roślin.
Nie wiem czemu, o wiele bardziej lubię kukurydzę. Mega lubię tą klasę postaci i wymasterowałem każdy wariant kukurydza. Oprócz tego, że jest dobry sam w sobie, urzekły mnie jeszcze jego zdolności. Pod jedynką macie masło, które rzucacie. Po chwili ono wybucha i zabija wszystkie pobliskie zombiaki. Jest to naprawdę idealna zdolność pod przejmowanie terenu. Raz nawet zrobiłem 5 killi tą zdolnością. Najlepsze w kukurydzu jest to, że każdy wariant jego postaci jest każdy wymasterowałem i będąc szczerym, żaden nie jest słaby. Uwielbiam je wszystkie. Kolejną zdolnością kukurydzy jest popskok. Polega na tym, że skaczesz i za tobą unoszą się pociski. Jest to bardzo OP. Szczególnie jak jesteś na grupką jakichś graczy, to wtedy nawet 4 kile mogą wejść. Warto też wspomnieć o tej kolbie nazwanej Shock Shock, która po prostu one-hituje zombiaki w większości. Trochę ciężko trafić, ale mniej więcej działa jak Zpek. No i przyszła pora na miejsce pierwsze, długo wyczekiwane. Jest na nim Pea-Shooter oraz Kaktus, dokładnie tak, ex aequo. Zaczynając od Pea-Shootera, to jest po prostu najlepsza postać w grze. Nie wymaga za dużego skillu, po prostu odpalasz hypera, skaczesz i zombiak leży. Klasa Pea-Shooterów ma pełno dobrych wariantów, wiem, bo wszystkie wymasterowałem. Tak, nawet Rockpi. Pea-Shooter ma 3 kluczowe zdolności. Jedną z nich jest Gatling, w którym zamieniasz się po prostu w działo karabinowe i zabijasz wszystko rachcia. Drugą zdolnością jest po prostu bomba fasadowa, która działa jak granat. Trzecią i najważniejszą zdolnością jest Hyper, dzięki któremu Pea-Shooter może wznieść się w górę i zyskać dominację nad zombiakami. Naprawdę każdy gracz GW2 wie, jak ciężko jest zabić Pea-Shootera, który jest nad tobą i używa Hypera. To jest niemal niemożliwe czasami. W grze Pea-Shooterem uwielbiam to, że musisz włożyć zerową ilość wysiłku, bo i tak będziesz miał 40 killi. Uwielbiam po prostu odpalać hypera, bombardować wszystkie zombiaki i mieć 40 killi, nie robiąc nic zupełnie skillowego. Za to uwielbiam Pea-Shootera i za to dostaję pierwsze miejsce. Moja ulubiona postać, czyli Kaktusik, to jest taki pseudo-snajper, lecz według mnie najlepszy jest z średniej odległości, bo z dalekiej to już ciężko trafić i za mały zoom jest. To jakie pestki możesz ładować ze swoich przeciwników jako kaktus, to jest niesamowite. To jest takie satysfakcjonujące, jak ziomek idzie i ty mu walniesz 5 pestek w głowę i on już nie żyje. Bardzo duży damage jest zadawany przez kaktusa i to w nim właśnie uwielbiam. Kocham tą postać. Jedną z umiejętności kaktusa jest błyszcząca dziewica, czyli ziemniak po prostu, który pełni rolę osłony. Jest on nawet spoko, jeśli się strzelacie na jakieś średnie odległości i fajną nazwę w tłumaczeniu zrobili, naprawdę. Kolejną jego umiejętnością jest mina ziemniaczana, która jest po prostu zwykłą miną. Jak ktoś w nią wejdzie, to wybuchnie w powietrze wszędzie. Ostatnią zdolnością jest dron, który jest praktycznie identyczny jak u pirata, więc spoko. Granie kaktusem jest mega chillowe i za to lubię. Zawsze sobie lubiłem pograć kaktusikiem, a mój ulubiony to jest Future Cactus. A wy widzowie w komentarzu napiszcie swój ranking klas w Garden Warfare 2. Chętnie poczytam i przypnę serduszko. Więc dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. A jeśli jesteście nowi na kanale, zapraszam was do subskrypcji i obczajania mojego kanału, bo nagrywam dużo Plants vs Zombies. A, no i za tydzień filmu nie będzie, bo jestem na Mazurach.